Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Julia Trawińska w studiu, ekspertka medycyny długowieczności z kliniki WIMED. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. Wróciłaś właśnie z największej europejskiej konferencji. To była konferencja w Mediolanie, konferencja dotycząca raka piersi. Gdybyś mogła powiedzieć, dlaczego ta konferencja jest tak ważna, no i co tam się działo na tej konferencji? Tak, jest to największa europejska konferencja, organizowana co 2 lata, współorganizowana przez bardzo potężną międzynarodową inicjatywę właśnie poświęconą rakowi piersi, czyli Europa Donna. I przede wszystkim wiele dyskusji krążyło o tym, jak pomóc kobietom w trakcie nowotworu, jak pomóc im powrócić po tym, jak już wygrają tą walkę. Bardzo wiele informacji krążyło dotyczących obniżenia wieku kobiet, które powinny poddawać się badaniom. Poruszano również kwestie gęstych piersi, które są dużym problemem i ciężko jest zdiagnozować, czy tam jest nowotwór, czy nie. Bardzo cieszę się, że w związku z tym, że te choroby piersi i ich cesarz, właśnie ten nowotwór piersi, to jest rzeczywiście choroba, która bardzo wiele kobiet dotyka. Wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, że to nie jest tak, że my chorujemy tylko na raka piersi, ale mamy różne inne dysfunkcje tak naprawdę naszej klatki piersiowej, naszych gruczołów. Natomiast jeżeli już on się pojawi, jeżeli już przechodzimy to leczenie, pojawia się bardzo wiele problemów. Kobiety mają problemy natury psychologicznej, natury odnalezienia się w pracy. Przecież jeżeli kobieta jest na zwolnieniu lekarskim, bardzo długo jej nie ma. Więc na tej konferencji poruszano też temat powrotu pacjentek do pracy, pomocy im w tym wyzwaniu, pomocy również w tym, jak mają wrócić do życia seksualnego, jak mają wrócić do życia rodzinnego, jak mają poczuć się znowu piękne, jeżeli miały na przykład odjętą pierś. Więc te kwestie psychologiczne, związane również ze stresem, związane z powrotem do społeczeństwa, do życia w społeczeństwie, do życia w rodzinie. Nira Mai, gdybyś mogła rozszyfrować. Brzmi trochę jak samuraj, co? Aha. Tak, jest to fantastyczna technologia, którą wdrożyła dr Gita Manjunat, którą mam okazję znać osobiście, wybitna ekspertka z indyjskiej Doliny Krzemowej, która opracowała technologię Thermalytics. I Nira Mai wzięło się z połączenia tak naprawdę kilku słów, to znaczy Non-Invasive Risk Assessment with Machine Artificial Intelligence. Co to oznacza? Nieinwazyjna ocena ryzyka z maszynową sztuczną inteligencją. Jest to połączenie zarówno termowizji, jak i Analyticsa. Stąd też druga nazwa, którą stworzyliśmy, to jest nazwa Thermalytics, od Therma i Analytics. To proste? To znaczy? No, jeśli chodzi o całe to badanie. O badanie. Badanie jako samo sobie badanie jest proste i jest bardzo łatwo je zainstalować tak naprawdę w każdym punkcie, bo potrzebujemy tylko 9 metrów kwadratowych, żeby przygotować takie miejsce do wykonania badania. Więc z perspektywy na przykład różnych klinik, czy różnych punktów POZ-u, które chcą wdrażać tą innowację u siebie w klinice, u siebie w klinikach, u siebie w punktach, tak, jest to proste. Z perspektywy pacjentki jest to może nie proste, a komfortowe. To byłoby tutaj właściwsze słowo, dlatego że rzeczywiście pacjentka nie jest smarowana żadnym żelem, nie jest też naświetlana, nie musi się mocno obnażać. Trwa to chwilę, trwa to około 15-20 minut. Potem chwilę dłużej czekamy na wynik, ale tak, myślę, że można powiedzieć, że jest to proste. A jeśli chodzi o wyniki, to jak długo się czeka? 48 godzin. Wynik tak naprawdę, ten pierwszy wynik mamy od razu. Proste jest z perspektywy właśnie tego pacjenta, czy tego specjalisty, który wykonuje badanie, tego pracownika medycznego, bo proste będzie też pod tym względem, że możemy wykorzystać pracowników medycznych, a odciążyć lekarzy, bo pracownik medyczny może przeprowadzić to badanie, a lekarz następnie może to zinterpretować. Natomiast to, co się dzieje w środku tej maszyny, to już nie jest takie proste, bo tam rzeczywiście ta maszyna jest naładowana ogromną dawką informacji, żeby przeanalizować ten wynik. I wynik wraz z opisem onkologicznym pacjentka otrzymuje już na konsultacji specjalistycznej z lekarzem. A jaki jest plan, czy idea rozwoju Thermalytics w Polsce? Idea jest taka, żeby każda kobieta miała do tego dostęp. To jest nasz cel, żeby rzeczywiście coraz więcej kobiet się badało, nie unikało badań przesiewowych, żebyśmy nie dowiadywali się o tym, że mamy już problem, kiedy ten problem jest bardzo trudny do rozwiązania. Idea jest też taka, żeby coraz młodsze dziewczyny analizowały swój stan funkcjonalny piersi, żeby wiedziały, jaki jest ten obraz właściwy, zdrowy i żeby mogły szybciej zareagować, jeżeli coś się dzieje. Jak to zrobić? Oczywiście udostępnić to badanie innym specjalistom i to już się dzieje.
już pojawiają się kolejne punkty Thermaitixa w Polsce, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I oczywiście zapraszamy wszystkich lekarzy, elektroradiologów, ale też ginekologów, lekarzy medycyny estetycznej do instalowania tej technologii, tego urządzenia w swoich gabinetach, ponieważ również jest to badanie, co też myślę, że warto tutaj podkreślić, do analizy implantów. Bezinwazyjnej analizy implantów. Więc też coraz więcej kobiet przecież decyduje się na powiększanie albo na zmniejszanie piersi, decyduje się na inwazyjne zabiegi, nie wiedząc, jak wygląda ten stan funkcjonalny, czy tam wszystko jest ok, czy to się pięknie goi. Więc również ci lekarze mogą skorzystać właśnie z tej technologii, aby weryfikować swoją pracę i mieć jeszcze lepsze efekty. A co jeśli badanie pokaże zmiany fizjologiczne? No to wtedy musimy zweryfikować, skąd się wzięły. Czy to jest stan zapalny, czy to jest zastój w kanalikach laktacyjnych, czy jest to na przykład związane ze stanem zapalnym. Ostatnio też miałam pacjentkę sportowca, która ma uraz barku i podczas treningów tenisowych czy padlowych ten stan zapalny się cały czas gdzieś tam pojawia, więc bardzo ważne jest wtedy odpowiednia rehabilitacja, odpowiedni masaż, odpowiednie odprowadzanie tych toksyn, tej limfy do węzłów chłonnych, aby tam nie było zastojów, więc mamy na to sposoby i uczymy pacjentki przy wydawaniu wyniku, jak mają sobie z tym radzić. Takie badanie zrobimy w Warszawie? W Warszawie, również już na Pomorzu, niedługo również na południu, także mamy nadzieję, że niedługo w całej Polsce kobiety będą mogły z tego badania bez problemu skorzystać. Bardzo nam na tym zależy, aby rzeczywiście kobiety miały przede wszystkim dostęp do badań. No to powiedz, gdzie jeszcze was znajdziemy, żeby takie badanie przygotować? Takie badanie możemy znaleźć, informacje o tym badaniu możemy znaleźć na stronie thermalytics.pl i tam będzie mapa wszystkich punktów właśnie, które oferują badanie Thermalytics w Polsce. No to odsyłamy i zapraszamy na tę stronę. Moją gościnią była Julia Trawińska, ekspertka medycyny długowieczności z kliniki WIMED. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja nazywam się Tomasz Słodki, mówię do usłyszenia, do zobaczenia.